kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony inspirowane uczuciami Ewa Argalska. I ten nowy rok, pierwszy film w nowym roku na moim kanale chcę przywitać tak bardzo kwiatowo. Przede wszystkim życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia i co tam sobie jeszcze zażyczycie i wymyślicie. Przejdę powoli już do rzeczy. Jak widzicie, tutaj mam przed sobą całkiem sporą ilość różnych kwiatów i chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na moje najnowsze warsztaty online. Jest to taka kwiatowa szkoła, kwiaty z tkaniny od podstaw aż do mistrzostwa. Na warsztacie będziemy wykonywać właśnie takie kwiaty, jak tutaj Wam prezentuję. To jest taki zestaw, jaki po warsztatach Wam zostanie. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo różnych kwiatów, które niektóre już są Wam dobrze znane, bo można je zakupić sobie w moich zestawach takich kwiatowych. Niektóre są takie, które są raczej niedostępne do kupienia. I w trakcie tego warsztatu chciałabym Was właśnie nauczyć robić kwiaty z tkaniny tak od podstaw. Cały ten kurs, który sobie wymyśliłam, nad którym pracowałam już dosyć długo, bo gdzieś tam jeszcze w zeszłym roku zakiełkował właśnie we mnie taki pomysł na przygotowanie takiego warsztatu kwiatowego, tak żeby wprowadzić Was właśnie w ten kwiatowy świat, wprowadzić głównie te osoby, które chcą, ale się troszkę boją, które nie wiedzą od czego zacząć, bo mamy w internecie mnóstwo różnych informacji na temat kwiatów z tkaniny. Jedne wiadomo lepszej jakości, drugie gorsze, a ja tutaj w trakcie tego warsztatu chciałabym Wam powiedzmy przekazać tak naprawdę 5 lat mojego doświadczenia właśnie z kwiatami z tkaniny. Bo myślę, że warto wspomnieć też o tym, że jestem jedną chyba z pierwszych dziewczyn, które w ogóle w Polsce zaczęły tego typu kwiaty z usztywnionej tkaniny bawełnianej robić, bo gdzieś tam jakieś kwiaty z tkaniny oczywiście się pojawiały, ale ten konkretny rodzaj kwiatów formowany właśnie przy użyciu tej nagrzewnicy, to pojawił się chyba u mnie jako pierwszej. Więc jestem z tego bardzo dumna, że ten taki kwiatowy trend chyba udało mi się właśnie wprowadzić do naszego tego małego światowego, małego skrapowego świata. I chciałabym właśnie w trakcie tego warsztatu podzielić się z Wami tym moim kwiatowym doświadczeniem, tak żebyście nie musieli szukać informacji na temat kwiatów, na temat tego, jak je wykonywać, tylko wszystko będzie kompleksowo w jednym warsztacie w całości zebrane. Cały warsztat postanowiłam podzielić na 2 moduły. Moduł podstawowy i moduł zaawansowany. W module podstawowym będziemy omawiać takie zagadnienia jak dobór tkaniny na kwiaty, bo to, że mamy na przykład na jakiejś aukcji napisane, że tkanina 100% bawełniana o danej jakiejś gramaturze, to nie zawsze otrzymamy taką tkaninę, jaką byśmy chcieli, bo pomimo tego, że jest napisane 100% bawełny, to ja już nieraz się rozczarowałam i nieraz się zawiodłam, więc opowiadam o tym, jak tą tkaninę dobrać, gdzie kupić dobrej jakości tkaninę, tak żeby się nie zawieść. To jest taka pierwsza rzecz. Poopowiadam też o tym, jak dobrać końcówki do danego rodzaju kwiatów, ile w ogóle tych końcówek potrzeba, czy musimy mieć tych końcówek 5, 10, 15, czy może wystarczą nam tylko 4 końcówki do tego, żeby tworzyć na przykład takie kwiaty. Ja tutaj wykorzystałam dokładnie 4 różne końcówki i nic więcej mi tutaj nie było potrzebne, a mam tutaj różyczki, mam tutaj takie kwiatki, które ja sobie roboczo nazywam cyniami, mam tutaj kwiaty, które nazywam sobie peoniami, tak, one mi się kojarzą właśnie z peonią, takie trochę pękate, mam tutaj kwiatki takie, które robiąc je inspirowałam się hortensjami
Także one mi się bardzo tu z hortensjami kojarzą. Są różyczki, są takie kwiatuszki barwione, są kwiatuszki takie a la słoneczniki. Tu mam akurat je w dwóch kolorach. Jeden taki kremowy, drugi już taki bardziej słonecznikowy. Więc poopowiadam właśnie o tym, jak takie kwiaty zrobić. Czyli w module podstawowym będziemy mieć informacje właśnie takie no podstawowe właśnie, czyli wybór tkaniny, wybór narzędzi, informacje o tym, czym farbować kwiaty i jak farbować te kwiaty, czy można wykorzystać tylko tusz, czy może nadadzą się też farby. To są takie te rzeczy podstawowe. Omówię też maszynkę do kwiatów, czyli jak ta maszynka się zachowuje w trakcie pierwszego użytkowania, czy trzeba przepalać te końcówki, bo dostaję od Was też pytania, czy to normalne, że końcówka na przykład zmienia kolor i z pięknej tam złotej czy srebrnej zrobiła się nagle po użytkowaniu czarna. Będę mówiła też dosyć dokładnie na temat usztywniania tkanin. Ja skupię się omówię jakby 3 sposoby, ale przedstawię Wam tak bardzo dokładnie ten, który moim zdaniem jest najlepszy. Także informacji naprawdę będzie bardzo dużo w tej części podstawowej i w tej części podstawowej będzie też taki wzór kwiatka, który ja nazwałam sobie roboczo właśnie kwiatek taki podstawowy, i wykonamy sobie tego typu kwiatuszki. Pokażę Wam, jak zrobić, żeby one były takie pękate, puchate, jak beza, a nie takie, wiecie, klapnięte, że gdzieś tam te płatki opadają w dół, tylko żeby te kwiatki były takie, piękne, puchate. Także sposoby moje takie na zrobienie tego typu kwiatów Wam przedstawię. Drugi moduł to już będzie taki moduł bardziej zaawansowany i w tym drugim module będę omawiała inne rodzaje kwiatów, czyli omówimy sobie właśnie wykonanie różyczek, wykonanie tych słoneczników, hortensji, tych, które nazywam cyniami, tych, które nazywam peoniami, czyli wszystkie te kwiatki, które tutaj mamy, po warsztacie będziecie mogli wykonać. Jeżeli chodzi o to, czy można na przykład kupić sobie osobno dany moduł, czyli ktoś chciałby, w ogóle zaczyna dopiero i chciałby dopiero wejść jakby w ten świat taki kwiatowy. Nie jest pewien, czy mu się to spodoba, ale chciałby tych informacji właśnie takich podstawowych, takich najważniejszych informacji w ogóle, jeżeli chodzi o rozpoczęcie pracy z kwiatami, z tkaniny, no to może zakupić sobie tylko ten moduł pierwszy. Można też wybrać tylko moduł drugi, jeżeli uważacie, że już ta wiedza podstawowa taka jest Wam niepotrzebna, bo już sami sobie taki warsztat wypracowaliście, ale jesteście ciekawi, jak zrobić właśnie tego typu kwiaty, bo gdzieś tam nie macie na to metody, sposobu, no to można będzie zakupić sobie tylko moduł drugi. Do całego warsztatu przy zakupie modułu pierwszego i drugiego przewidziany jest też kit warsztatowy i w tym kicie warsztatowym otrzymacie płatki kwiatów już takie gotowe, wycięte, usztywnione do przygotowania tych wszystkich kwiatów, które tutaj widzicie. W takich kolorach, jakie tutaj mamy. Oprócz tego będzie też załączona farbka do barwienia kwiatów, bo na podstawie różyczek i na podstawie tych kwiatuszków tutaj będę się starała omówić właśnie w jaki sposób barwić kwiaty. Jak uzyskać piękne takie przejścia, delikatne takie ombre. Tutaj płatki były białe, a zobaczcie, jakie piękne kolory udało mi się uzyskać. Więc omówimy sobie właśnie też barwienie kwiatów na podstawie tych różyczek. Tak już bardzo, bardzo szczegółowo, no bo w tym module podstawowym też o barwieniu kwiatów będzie, ale jakby formowanie tych różyczek, jak uzyskać takie fajne efekty właśnie przy różyczkach, no to już w tym module zaawansowanym się pojawi. Także tak jak wspomniałam, może ja to teraz wszystko podsumuję, podam Wam też ceny, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne te moduły. Sporo informacji już do tej pory przekazałam, ale chciałabym teraz to wszystko podsumować, przedstawić Wam, jak wyglądają kwestie finansowe i ceny poszczególnych modułów. Jeżeli chodzi o moduł pierwszy, można zakupić go osobno i koszt modułu pierwszego, czyli tego podstawowego, to jest 120 zł. Moduł drugi
to koszt 180 zł. Kit warsztatowy, jeżeli ktoś chce osobno sobie zakupić, kosztuje 100 zł, czyli łączny koszt to byłoby 400 zł, ale jeżeli ktoś chce zakupić cały warsztat, czyli moduł pierwszy, drugi i kit warsztatowy, no to wtedy cena wynosi 370 zł, czyli jeszcze taka delikatna zniżka. Przedsprzedaż się skończyła, sporo osób się w przedsprzedaży zapisało, więc ta liczba tych kitów też jest już troszeczkę taka ograniczona. I tak jak powiedziałam, można sobie osobno zakupić ten tylko moduł pierwszy, wtedy dostaniecie dostęp do nagrań tylko z modułu pierwszego, można tylko moduł drugi, wtedy dostaniecie dostępy do nagrań tylko z modułu drugiego. No i jak ktoś chce, to może zakupić sobie sam kit warsztatowy, a w kicie warsztatowym, jeszcze raz przypomnę, znajdzie się tak. Będą pręciki do kwiatów, będą środki do kwiatów, będą środki z masy, bo tutaj wykorzystujemy różne środki. Mamy i pręciki, i takie środki ozdobne, i środki z masy. Powiem, jak ja takie środki z masy w ogóle robię, co wykorzystuję do tego, żeby takie środki przygotować. Będą też 2 arkusze tkaniny w formacie A4, tak żebyście mogli sobie troszeczkę sami powycinać płatków i przetestować też swoje końcówki, swoje nagrzewnice. No i będą płatki wycięte właśnie do tych kwiatów, które tutaj widzicie. Jeszcze raz Wam je tutaj przybliżę. Będą i te, które nazywam słonecznikami, te, które nazywam peoniami. Będą takie alacynie, hortensje, różyczki, no i takie jeszcze drobniejsze, mniejsze kwiatuszki, pięknie ufarbowane. Takie też. Poza tym można też zakupić sobie zestaw startowy do kwiatów już tak poza całym tym kitem warsztatowym i jakby dostępem do tych poszczególnych modułów, i w skład takiego zestawu startowego wchodzi nagrzewnica, 3 końcówki, jest to końcówka 5 mm, kuleczka 8 mm, kuleczka i końcówka do róż, 4 arkusze tkaniny w formacie A4, biały, kremowy, różowy i błękitny, 30 gotowych takich wyciętych płatków, czyli nie trzeba będzie na początek maszynką kręcić, zestaw listków razem z drucikami do tych listków, będą też pręciki do kwiatów, ozdobne środki i gąbka do formowania kwiatów. I cena takiego zestawu startowego to jest 200 zł i ta cena 200 zł obowiązuje tylko osoby, które będą brały udział w warsztacie, bo cena regularna dla tych osób, które udziału w warsztacie nie biorą, to jest 250 zł. Czyli sporo tutaj mam takich rzeczy, które Wam chcę razem z tym warsztatem jeszcze zaoferować. Link do zapisów będzie umieszczony w opisie tego filmu. Cały opis, co zawierają poszczególne moduły, też będzie zawarty w opisie tego filmu oraz na moim blogu, no i na pewno też w moich social mediach, czyli na Facebooku i na pewno na Instagramie. Tam wszystko opiszę, także warto będzie też jakby zapoznać się z treścią po prostu tych wpisów, bo będzie tam wszystko tak, wiecie, fajnie uporządkowane, przedstawione konkretnie, co i jak będzie się odbywało. Zapisy na warsztat zaczynają się już dzisiaj, czyli 12 stycznia, kończą się 19 stycznia, oczywiście roku 2025. I muszę sobie tu zerknąć w moją rozpiskę, żeby Wam nie pomieszać przypadkiem dat. Płatności do 20 stycznia, wysyłka kitów do 31 stycznia. Wszystkie kity będą wysłane. Start warsztatu 3 lutego 2025 i oprócz tego, że będziecie dostawać po prostu po kolei między 3 a 7 lutego będziecie dostawać dostępy do poszczególnych filmów, to jeszcze będzie jedno spotkanie online, takie na żywo, na grupie na Facebooku. To będzie taka grupa wsparcia, tak sobie ją możemy nazwać, grupa wsparcia dla tych wszystkich osób, które będą brały udział w warsztatach, i w trakcie tego spotkania online też zrobimy sobie jeszcze jeden bonusowy rodzaj kwiatka, taki może bardziej niespodziankowy, bym powiedziała. I będzie to też czas na to, żeby zadawać mi pytania, no bo będę dostępna, wiecie, na żywo,
więc będzie na pewno ta sprawa tutaj ułatwiona. Termin i dokładną godzinę tego spotkania na żywo to już będę ustalała sobie z moją grupą warsztatową. Przeprowadzę ankietę tak, żeby dobrać termin, który najbardziej będzie Wam odpowiadał. Ale to już tak wiecie, na sam koniec, jak już każdy sobie przetestuje, porobi sobie swoje kwiatki, na pewno jakieś tam pytania Wam się jeszcze zbiorą, więc po prostu będzie szansa na takim spotkaniu na żywo sobie podyskutować, porozmawiać na temat tego, co Was tam trapi, co Wam się nie udało, co chcielibyście poprawić. Może jeszcze jakieś dodatkowe pytania się nasuną. Także tak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o terminarz, jeżeli chodzi o zapisy, to tak jak mówię, na blogu na pewno się pojawi informacja taka konkretnie rozpisana, co jak w każdym z tych modułów, włącznie oczywiście z cenami. Dostaniecie też taki link do takiego formularza z zapisami, tak żeby mi było troszeczkę łatwiej i przede wszystkim Wam, bo nie trzeba pisać maila, tylko wystarczy wypełnić formularz, pozaznaczać odpowiednie okienka, podać odpowiednie dane i tam ten formularz, jak już trafi do mnie, to później dostaniecie ode mnie odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem zapisu. Ja też, zanim ten warsztat ogłosiłam, to wykonałam taką ankietę, w której prosiłam Was o Waszą opinię właśnie i wasze jakieś takie pytania, wątpliwości, że mogliście mi tam zadać właśnie różne pytania dotyczące kwiatów z tkaniny. Ja analizuję sobie tą ankietę i obiecałam taką sesję też questions and answers, Q&A, tak w skrócie, nie będę sobie tutaj języka łamała, czyli Q&A takie nagrane przeze mnie. Będę czytała pytania, jakie mi tam zadawaliście i będę starała się na te wszystkie pytania, może nie na wszystkie, bo niektóre z tych pytań są pytaniami, które chciałam omówić w trakcie warsztatu. Są to powiedzmy takie smaczki, ale pytania, jakie się pojawiły, to na przykład czy końcówka brudzi tylko na początku z powodu nowości, jakie wykrojniki się sprawdzają, czy kwiaty trzeba jakoś specjalnie przechowywać, jak uratować kwiaty, które gdzieś tam w transporcie się zgniotły. Jaki jest najlepszy sposób na barwienie płatków, żeby uzyskać takie, wiecie, piękne blendy przejścia? Ile trzeba mieć na końcówek do nagrzewnicy? To jest tylko, słuchajcie, część tych pytań, jakie mi tutaj zadaliście. Prosiłam Was też o problemy, o opisanie swoich problemów, jakie macie, więc tych problemów tutaj też się troszeczkę złożyło. Niektóre się powtarzają, jest sporo takich, które się powtarzają, więc ja też będę na takich rzeczach na pewno starała się najbardziej na tym warsztacie skupić, czyli na tym, co Was trapi. Jeszcze tutaj przybliżę może te kwiaty. Także mamy te, które nazywam sobie cyniami, mamy te, które nazywam sobie pełniami, mamy takie ala słoneczniki, tutaj mamy hortensje, takie, wybrałam tutaj model taki zielony, pokażę Wam też później, już w trakcie warsztatu, którą hortensją w ogóle się która hortensja zainspirowała mnie do tego, żeby właśnie takie kwiaty zrobić. Mamy też różyczki w dwóch kolorach, są błękitne, są takie różowe. Starałam się tutaj dobierać tak kolorystycznie te kwiaty, żeby one były w miarę też uniwersalne. No i oczywiście dobierałam też tkaniny, taki rodzaj tkaniny, z którego najlepiej te kwiaty na początek się będzie formowało, z którego łatwo się formuje, bo tak jak powiedziałam, to, że mamy napisane, że tkanina to jest 100% bawełna, no to bawełna bawełnie nierówna, że tak powiem, więc trzeba uważać, żeby się nie naciąć. Więc jakby ja popełniłam mnóstwo błędów, spędziłam mnóstwo czasu, wydałam mnóstwo pieniędzy na to, żeby przetestować różne tkaniny, różne środki do usztywniania tkanin, a teraz jakby daję Wam możliwość poznania tych takich moich smaczków związanych właśnie z wytwarzaniem kwiatów z tkaniny. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do zapisania się na warsztat. Ogrom wiedzy, chyba jest to taki, jak do tej pory, najbardziej mój rozbudowany warsztat, szczególnie jeżeli chodzi o kwiaty, bo do tej pory gdzieś tam kwiaty jakieś się pojawiały razem z kartkami, tak przemycałam sobie takie mini warsztaty kwiatowe, natomiast tutaj zbieram to konkretnie w taką, powiedzmy, kwiatową szkołę, tak, od podstaw do mistrzostwa, czyli jak
robić te kwiaty, żeby być zadowolonym z efektu. Czekam też na Wasze komentarze, oczywiście, co sądzicie na temat kursu. Czy jesteście zainteresowani, czy nie. Zachęcam do zapisów. Zapisy trwają przez najbliższy tydzień do 19 stycznia. Jeszcze raz przypominam, płatności do 20 stycznia i jeżeli ktoś bardzo chciałby zakupić warsztat, ale na przykład, no nie wiem, musiałby tą płatność podzielić sobie na 2 części, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że kwota jakby za całość no nie jest mała, ale też otrzymujecie mnóstwo wiedzy, więc jakby ta wiedza jakąś tam swoją wartość też posiada. I ktoś chciałby podzielić sobie tą płatność na przykład na 2 części, to proszę o informację, albo nie wiem, będziecie mogli zapłacić 25, ale chcecie wziąć udział w warsztacie, dajcie mi też znać, zawsze możemy się jakoś tam dogadać co do terminu płatności, żeby go gdzieś tam troszeczkę wydłużyć, czy rozbić właśnie płatność na 2 części, z tym zawsze można się dogadać, nie ma tutaj jakby z mojej strony problemu, ja po prostu chcę wiedzieć, czy weźmiecie udział w tym warsztacie, bo wiecie, też muszę zamawiać materiały, muszę usztywnić te materiały dla Was na warsztat, muszę przygotować sobie odpowiednią ilość tego materiału, więc tutaj sporo pracy też jeszcze mnie czeka. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do zapisu na warsztat. W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać w komentarzu, możecie pisać też na mojego maila ewa.skrap@gmail.com. Zapisać też można się przez mojego maila, jeżeli ktoś nie chce wypełniać formularza, to jakby ta tradycyjna forma zapisu też jest jeszcze aktualna, a to wszystko w opisie filmu się znajdzie. Sporo informacji w tekście, na pewno Wam to wszystko uporządkuję, bo łatwiej to będzie na pewno w tekście przekazać niż tak jak mówię. Także jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie mnie. Wszystkiego dobrego i ostatni jeszcze taki rzut oka na te piękne kwiaty, które w trakcie warsztatu właśnie będziemy wykonywać. Mam nadzieję, że ten taki wiosenny widok kwiatowy Was zachęci do wzięcia udziału. Także wszystkiego dobrego, ściskam mocno i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!